Ja pierd... Ty pały! Rozgraj, policja! Zabezpiecz. Kamil! Kamil! Trzymaj się! Wezwać karetkę! Dziś w odcinku uzbrojony pijany mężczyzna stwarza zagrożenie. O Boże! Kryć się! Policjanci próbują zmusić Jacka do współpracy. Zrobisz tam wyjście na szprycę. Mowy nie ma. Mamy na ciebie tyle kwitów w sprawie śmierci na tym cmentarzu, że wystarczy na współudział. Marta przyłapuje Lolka na pocałunku z Lilką. Lolek! Kazimierz całą swoją uwagę koncentrował na wyciągnięciu syna z aresztu. Adwokat Adriana właśnie wrócił z sądu, gdzie złożył wniosek o zwolnienie chłopaka za kaucją. No ale jak to jest, no, żeby matki i ojca nie dopuścić do dziecka? Taka jest decyzja prokuratury. Poza tym Adrian jest pełnoletni. No dobrze, a co z kaucją? Złożyłem wniosek i czekamy na rozpatrzenie. Ale musi pan być przygotowany może nawet na 100 000. Nie ma sprawy. Nie będę żałował na syna. A co z policją? Dociska tę dziewczynę? Przypadek Adriana nie był pierwszy. Skandale z udziałem pracodawców stały się jej źródłem utrzymania. A więc jednak. No, to ona, cwaniura, powinna siedzieć, a nie on. Ale gwałt to gwałt. Sąd traktuje takie oskarżenia bardzo poważnie. No ale panie mecenasie, przecież to ona go prowokowała. Dlatego spróbujemy zminimalizować jego udział w zdarzeniu. I koniecznie trzeba ją nagrać, gdyby odezwała się w sprawie jakichkolwiek pieniędzy. O, proszę. Jestem przygotowany. Przepraszam, córka dzwoni z zagranicy. Tak, Martusiu? Tak. Ja smutny? Nie. No, trochę przemęczony. Mam teraz spotkanie. Nie chciałem mówić Marcie o kłopotach jej brata. Nie jest w stanie pomóc, a po co miałaby się martwić? A ty co tu robisz? Ile razy mówiłem ci, że nie masz tu nic do szukania. To jest prywatna posesja. Wąt stąd. Nie wymachuj to tymi widłami, bo sobie krzywdę zrobisz. To przez ciebie zginął Kamil. Co ty człowieku? Powiedziałem wąt stąd, bo jak nie, to cię na widłach wyniosę. Myślisz, że ja nie wiem, co wy tutaj robiliście? Wąt. Grandy? Powiedziałem stąd już. Powiedziałem, Jeszcze się trafisz. ja cię trafię. Poszedł. Poszedł won. Będę dzwonił, do widzenia. Do widzenia. Lek, Marta pojutrze przylatuje. No, wiem. Jak to wiesz, i nic nie mówisz? No, dzwoniła dzisiaj rano, dała mi namiar na swój lot. Mogę nawet ją śledzić w internecie. No tak. Zawsze o wszystkim dowiaduje się ostatni. No ale co, pojedzie ze mną po nią na lotnisko?
No pewnie. O, no dobra. To się dzwonimy. No, cześć. W czym możemy pomóc? Chcę to kupić. Szachy drewniane. Tylko że ta umowa już jest dawno po terminie. Trochę późno pan przychodzi. Co późno? Muszę mieć te szachy, słyszy pani? Teraz! Ej, spokojnie, tak? Po terminie wykupu towar przechodzi na własność Lombardu. Gówno mnie to obchodzi. Nie wyjdę stąd bez tych szachów. No to mamy problem. A spokojnie. Może znajdą się gdzieś w magazynie. Wątpię. To jest pamiątka po przyjacielu. Jedyna. Musi się znaleźć. No to jak to taka pamiątka, to trzeba było jej nie zastawiać. Albo przynajmniej pilnować terminu. Co pani może wiedzieć, co? Spokojnie, tak? Koleżanka powiedziała, że pójdzie sprawdzić w magazynie. Facet należał do kategorii klientów toksycznych. Tacy też się zdarzają, no i trzeba sobie umieć z nimi radzić. Znalazłam tę pana pamiątkę. Szczęśliwie nie były wystawione i leżały u nas do dzisiaj. Fajne szachy. Dziwne, że jeszcze nie znalazły kupca. No ale szczęście, że się znalazły. 100 złotych będą kosztować. To 2 razy tyle, ile wtedy mi za nie daliście. Tyle mogę dać. No to się chyba nie dogadamy. Dzień dobry, zaraz do pana podejdę. Chcecie mi orżnąć? Daję wszystko, co mam. Proszę pana, dostał pan za nie 50 zł. Nie może pan teraz zapłacić mniej. Muszę mieć te szachy. To wam wystarczy? Okej, tylko niech pan sprawdzi, czy nie ma pan jakichś tam danych. Nie muszę sprawdzać, nie mam. Trochę żal mi było tego faceta, więc zgodziłem się, żeby zostawił w rozliczeniu komórkę. Te szachy musiały mieć dla niego wielką wartość sentymentalną. Ten telefon nie był wiele wart, ale pokrył nasze koszty. Najważniejsze, że udało nam się pozbyć natręta. Jakoś mogę pomóc? Nie, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Jest dobrze, zostawił telefon. No to w sam raz się nada. Może uda się wreszcie zamknąć sprawę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Szukam jakiegoś niezawodnego telefonu, tak na szybko. To proszę tutaj, do gabloty. O, coś takiego by się przydało. Ale to jest stary model. A może być taki pancernik. Ja tam nie lubię bajerów. Ile? Wie pan co, myśmy dopiero go dostali, jest niewyceniony ani niesformatowany. Spoko. Wyczyszczę go sam. Ile? Ja muszę najpierw wypisać dokumenty. Dokumenty wypiszesz później. Ile, bo mi się spieszy. 150. Trochę drogo. Dobrze, niech będzie. Szybki bill. Lubisz taki? Może zrobimy jakiś interes? No poszedłby pan z torbami. Dobrze, płacę. 150. 150. Proszę. Musiałam wkroczyć do akcji, zanim facet by się rozmyślił. Ale w sumie nieźle wyszło. Od ręki na starej komórce zarobiliśmy 100. Jacek, mąż Angeliki, zdobył pracę w niedużej firmie budowlanej. Wraz ze współpracownikami wykonywał prace remontowe przy miejskim cmentarzu. Co robisz, człowieku, co? Sorry, stary. Co sorry? Zjebali szachy. Wiesz, kto nie grał? Uważaj. Odsuń się.
Cześć, Kamil. Cieszysz się, że Marta wraca, co? No pewnie, że się cieszę. No ale ona to chyba miała być w tej Hiszpanii cały rok akademicki, a wraca po semestrze. Chyba się za tobą stęskniła. No pewnie, że się stęskniła. Ale wraca zgodnie z planem. Na co na to szef? Co, szef? No, że ty i Marta... No wiesz, na łyskacza to mnie nie zaprosił. No, nie oddać tak łatwo swojej córeczki. Tak. Cześć. Cześć. Wpadłam sprawdzić, czego masz. No, Nie mogłam doczekać się telefonu od ciebie. no jak widzisz, gotowy do użycia. No, jest całkiem niezły. To była ta dziewczyna, z którą Lolek szukał skarbów. Zaskoczyło mnie, że utrzymują ze sobą kontakt. Twoje zdrowie, Kamil. Albo moje. To już wszystko jedno. A zresztą... obaj już jesteśmy martwi. Nie chciałeś przyjść do mnie na szachy? To ja przyszedłem do ciebie. Co, zagramy? Dawaj. Tak, kiedyś. Które wybierasz? Białe czy czarne? Tylko nie wiem, czy mnie na niego stać. Nie, no przestań, no. Kosztuje 350 zł. 400. 350. A mogłabym zostawić w rozliczeniu coś takiego? Wow. To jest ręgraf. Spokojnie wystarczy. To jest warte jakieś 800 zł. Naprawdę aż tyle? No. Wypiszemy ci umowę na długi termin, żebyś nie miała problemu ze spłatą i co? 350 zł plus 0,2% dziennie. Tak, wszyscy są zadowoleni z warunków? Okej. Zaproponowałem Lilce uczciwe warunki. Lombard nie straci, a dziewczyna osiągnie cel. Czasami trzeba odpuścić. To chyba było coś więcej niż zwykła transakcja. Lolek wpadł tej dziewczynie w oko. Niby temu zaprzeczał, ale zbyt nerwowo. Nieźle to rozegrałeś. Zostawić przyjacielowi mata. A może to ja ci dałem mata, co? Śmiertelnego mata. Hej, patrzcie. Hej, gościu. Zamarzł? Halo? Tam zamarzł. Chłopie, żyjesz? Dzisiejszej nocy było ciepło. Pamiętacie ten dowcip o pijaku? Ej, tam jeszcze jeden leży. To jakaś plaga czy epidemia? Ten już sztywny jest. Zadzwonię po pogotowie. Na policję dzwoń. O Boże! Kryć się! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem sprzedać. Sprzedać. A co to jest? To jest rura. Rura? Tak, rura. Tańczy pan? Znaczy wygląda na prostytutkę? No niech pan nie przesadza. Taniec na róże to nie jest seks.
Raczej sport. Ja też słyszałem, że nawet zawody organizują. Podobno to ma być olimpijska konkurencja. Bzdura. Żadna porządna dziewczyna na czymś takim nie będzie tańczyć. A chłopak? No jak pan chce, no i pan pofika. No to skąd pan to ma, skoro pan na tym nie tańczy? Czy to ważne? Mamy już. Dla nas ważne, bo jeżeli to nie jest pana własność, to nie możemy tego przyjąć. Tu mam rachunek. Nie no, to tyle to pan za to nie dostanie. Facet z jednej strony się oburza, a z drugiej chce zbić na róże majątek. A tak swoją drogą, to ciekawe, skąd on ją miał. Stój! Policjant! Nie ruszaj się! Na ziemię! Gleba! Łap do tyłu! Jak tam sytuacja opanowana? Co tu się w ogóle stało? Mieliśmy zgłoszenie o trupie na cmentarzu. No coś ty. Jak przyjechaliśmy, to ten tutaj z klamką latał. Ty, no to jest przecież Sławek Radwan z kryminalnego. Faktycznie. Zwolnił się po tej strzelaninie kilka lat temu. To jest klamka tego gościa. Jest od nas, to były glina. Co tu robiłeś? Dobra, weźcie go na komendę, niech dojdzie do siebie. A gdzie jest ten świeżak? Nie jest uszkodzona. No, wygląda okej. Tylko co ja się tam znam. Trzeba by sprawdzić, czy działa. Angelika, może ty się skusisz dla dobra firmy? Zwariowałeś, sam spróbuj. Myślę, że możemy panu dać 300. Ile? Ona kosztowała 950. No, w sklepie czy gdzieś tam, ale wtedy była nowa, teraz jest używana. No to jest towar najwyższej jakości, za mniej niż 450 nie sprzedam. No dobra, 450. Wypiszesz umowę? Już jest wypisana, tylko wpiszę kwotę. Muszę przyznać, że ta praca ciągle mnie zaskakuje. Koleś z rurą do tańczenia zdecydowanie łapie się w czołówce moich ciekawostek. Prowadzący sprawę policjant musiał spełnić niemiły obowiązek zawiadomienia rodziny o śmierci ich bliskiego. Musiał też zdobyć trochę informacji na temat ofiary zbrodni. Dzień dobry. Dariusz Wijas z Komendy Miejskiej Policji. To są dokumenty pani męża? Tak, a co się stało? To może wejdźmy do środka. Proszę. Już mam dla pani przykrą wiadomość. O Boże. Pani mąż niestety nie żyje. Ale jak? Jak to się stało? Czy to był jakiś wypadek? Można tak powiedzieć. Miałam takie przeczucie. Pan wie, jak ten pijaczyna zadzwonił, to aż mnie coś tknęło. Jaki pijaczyna? No taki, były policjant. Przychodził tu co roku, świeczkę palił. Był i wczoraj. No dobrze, i co dalej się stało? No, mąż go pogonił. Ale co, pobili się? Nie. Ale mąż jak go widział, to aż go trzęsło. Wczoraj z widłami wyszedł. Dobrze, a wie pani może, co mąż robił na cmentarzu? Na cmentarzu? Na jakim cmentarzu? Tam go znaleźliśmy. Strasznie mi przykro. Co masz? Budowlańców zwolniłem, nic ciekawego nie wnieśli. A broń? Po wstępnych oględzinach nielegalna. Telefon czyj? Sławka. Ostatnie połączenie z telefonu na numer Denata. No i to by się zgadzało. To samo powiedziała mi żona, że dzwonił. No ale on nie mógł dzwonić, bo wczoraj zostawił ten telefon w lombardzie. Ciekawe. Sprawdzimy to. A z tymi szachami o co chodzi? Cholera wie, może lubił grać.
Lekarz już był? Śmierć od strzału z przyłożenia. Zgon jakieś kilkanaście godzin temu, więcej po sekcji. A co u ciebie? No żona twierdzi, że to zemsta Sławka na jej mężu. Za co? Za zakaz palenia świeczek w obejściu gospodarczym. Co ty pieprzysz? Sławek ich nachodził, ale wydaje mi się, że chodzi tu o coś więcej. Pamiętasz tą strzelaninę, w której zginął policjant? No tak, tam jest jego grób. No właśnie. Wywiadownia nadaje mi, że nasz denat był na krótkiej smyczy grupy przestępczej. Był paserem, ale miał też przy okazji bazę logistyczną dla nielegalnych towarów. Sławek chciał się zemścić za tamtą nieudaną akcję? Nie wierzę, żeby doświadczony Glina tak spieprzył robotę. Kto wie, różne rzeczy można spieprzyć po pijaku. Darek postanowił wyjaśnić lombardowe transakcje podejrzanego byłego policjanta. Sprawca miał od was kwit potwierdzający sprzedaż telefonu. Facet zostawił go w rozliczeniu. Jak to? Chciał wykupić szachy, które zastawił tutaj parę tygodni wcześniej, ale że nie miał kasy, no to zostawił w rozliczeniu tego rupiecia. Więc jak to się stało, że podczas zatrzymania znaleźliśmy ten telefon w jego kieszeni? Ten telefon nie był u nas nawet 10 minut. Od razu się znalazł na niego jakiś chętny, no i dobrze zapłacił. No, ciekawe. No nas też to zdziwiło, ale klient nasz pan. Kto to był? Jak wyglądał? Powinniśmy go mieć na monitoringu. Ja sprawdzę. I co, te szachy i komórka to wszystko, co od gościa mieliście? Nie, kiedyś zostawiał więcej rzeczy. Elektronikę, sprzęt kuchenny, jakieś obrazy. I to wszystko na przelew. Chłopak się chyba trochę pogubił. Nie kojarzę gościa. Zróbcie mi wydruk, to wyrzucę faceta na bęben i zobaczymy, co wyskoczy. Jutro ktoś przyjdzie i zabezpieczy nagranie. A kwit będzie? Nawet zgoda od prokuratora. A, jak facet się pojawi, to wiadomo, dzwońcie. Jasne. To jest lepsze. Dobra, dzięki. Na razie. No i zrobiła się afera. Dobrze, że mieliśmy monitoring. Dzięki temu nie byliśmy podejrzani o współpracę z przestępcami. Bez tego różnie mogło być. Słuchaj, to co, to ja lecę. Zamkniesz? Jasne, leć. Trzymaj się. Cześć. Cześć. O, cześć. O, co tutaj robisz? A szef mnie podrzucił. Pomyślałem, że miło będzie, jak razem do domu wrócimy. Może po drodze jakieś zakupy zrobimy? Dobra, daj mi minutkę, zbiorę się tylko. Okej. To stało się coś? Co to jest? A co? Ja znam tego gościa. Po co wam ta fotka? Policja potrzebowała. Facet kupił u nas telefon, który posłużył do przestępstwa. Jakiego? Daj mi spokój. Nie wiem, chyba morderstwa. Angela, chyba czy na pewno? No jak to twój znajomy, to chyba powinieneś lepiej wiedzieć, co? To gruby gangus jest. Szpryca. Znacie się z celi? Nie, z dawnych czasów. No ale chyba się z nim nie spotykasz. Nie, kochanie. Spokojnie. Wszystko gra. Chodź. Boję się, żeby Jacek znowu się w coś nie wplątał. Co chwilę zaskakuje mnie informacjami, od których skóra cierpnie. Następnego dnia Jacek odprowadził Angelikę do pracy. Sam miał stamtąd zostać zabrany przez szefa. To co, skarbie, będę leciał. No leć, bo się spóźnisz. Kurczę, Angelika, nie znoszę tej pracy. Ale na razie nie masz lepszej, dbaj o nią. Cześć. Cześć. Możemy chwilę pogadać? Śpieszę się do pracy. To nie szkodzi, akurat cię podrzucę i pogadamy chwilę. O czym?
Kojarzysz Sławka Radwana? No tak, to ten glina, co go zdybaliście na cmentarzu. Były glina. Przymknął cię kilka lat temu. No i co z tego? Co z tego? No co, czekałeś na okazję, żeby się zemścić i w końcu się udało, tak? Co ty Ale spokojnie. Jacek, o co chodzi? Myślisz, że jak jestem wyrokowiec, możesz mi przyklepać każdą akcję? Słuchaj, mamy dowody, więc wsiadaj do samochodu. Jacek, co się dzieje? Darek! Spokojnie, kotku. Wszystko się wyjaśni. No ale co się ma wyjaśniać? Jacek! Ile razy można przeżywać ten sam koszmar? Myślałam, że to już mnie nie spotka, a ciągle powtarza się to samo. Jacek tyle razy mi obiecywał, że w nic się już nie wplączę. Ale jego słowo jest gówno warte. Angelika, nie oskarżaj go pochopnie. To pewnie jakaś pomyłka. Nie sądzę. Jacek wiedział, o co chodzi. Ale ten gliniarz, Darek, to mimo wszystko jest swój chłop. Nie da zrobić krzywdy Jackowi. Ale mówił, że ma dowody. Oj, Angela, nie panikuj, poczekaj. Może się to wszystko wyjaśni. Tolek, zaopiekuj się, Angeliko. No. Aha. Dzisiaj jedziemy na lotnisko, pamiętasz? Tak. No, cześć. Nagłe zatrzymanie męża Angeliki było niepokojące. Współczułem jej. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam odkupić moją rurę do pole dance. Twoją, pani rurę? No przecież nie ojca. Macie ją jeszcze? Tak, pewnie. Zostawcie go. I co, chcesz chronić dupę? Od mojej dupy to ty się odwa. Wiesz, co to jest? No co? Pionek do strzałów. Z kieszeni w twoim ubraniu roboczym. Znaleźliśmy komplet szachów podejrzanego o zabójstwo Sławomira Radwana. Na większości figur są twoje odciski palców. No szedł na zataczał się, szachy mu wypadły. Pomogłem mu je zebrać. Ja go od razu poznałem, ale on mnie nie. I co dalej? Potem słyszałem, jak zrzędził przy grobie. Znałeś zabitego? Nie. Łżesz jak pies. No to, gościu, twój problem. Mówię prawdę. Koło prawdy to ty nawet nie stałeś, gościu. Nie wiem, co tu się stało, rozumiesz? Zabieraj te łapy. Odpierd... wreszcie ode mnie. Co mam wam powiedzieć? Wpierd... się na grabie, to nie fikaj. Lepiej iść na współpracę, to może ocalisz dupę. Nic nie zrobiłem. Dobra, spokój. Wiesz, kto to jest? Może? Co znaczy może? Ty nie rób głupich minek, tylko odpowiadaj na pytania. Szpryca. Jesteś pewien? No. O kur... To jest szpryca. Szuka go cała polska policja i połowa europejskiej. No, ma swoje metody, żeby się nie dać takim pszczumurom jak wy. Rura jest na sprzedaż, więc możesz ją wykupić w każdej chwili. Problem w tym, że chwilowo trochę krucho u mnie z kasą. To co proponujesz? Chciałam was prosić o przetrzymanie rury do czasu, aż będę mogła ją wykupić. No tylko wiesz, no my tu prowadzimy biznes, a nie przechowalnię. Co wam szkodzi? Kilka dni. Zdobędę pieniądze. No i co, wykupisz rurę, a twój ojciec zaraz ją sprzeda znowu. Ojciec zupełnie nie rozumie, na czym to polega. Traktuje mnie jak jakąś dziwkę z nocnego klubu, a ja mam klasę mistrzowską w Polsport. Czyli co to jest? To najbardziej wymagające ćwiczenia i figury. Biorę udział w zawodach Polsport. Bez tej rury nie mogę trenować. No wiesz, no my ciebie rozumiemy, ale to jest Lombard. Please. Stary obciął mi kieszonkowe, ale zdobędę tę kasę. No zgódźmy się. Na kilka dni. Dobra, ale musisz dać jakiś zadatek. Tyle wystarczy? Proszę. No, powiedzmy, że to taka symboliczna zaliczka. Dziewczyna warta była tego, żeby jej pomóc. Każdy człowiek z pasją zasługuje na wsparcie. Nas to nic nie kosztowało, a jej dało tyle radości.
Zrobisz tam wyjście na szprycę. Mowy nie ma. Nie pytam cię. Nie masz wyjścia. Mam na ciebie tyle kwitów, kolego, w sprawie śmierci na tym cmentarzu, że wystarczy na współudział. Przy twojej kartotece dla sądu to aż nadto. A ty, gościu, uważaj, bo sam się w tej kartotece znajdziesz. Ty się lepiej skup na sobie. Pewnie. Pogrążcie niewinnego, żeby bronić swojaka. Życie, kolego, życie. W domu Barskich rodzice szykują się na przyjazd Marty. Co tak ładnie pachnie? Piekę ulubione ciasto Marty. Akurat wystygnie do jej przyjazdu. No i samolot ląduje dopiero o 22. No, będzie miała niespodziankę. No właśnie, nie jedno. A co myślisz o Atku? Tak, Może kiedy to się wreszcie skończy? Martusia się dopiero zdenerwuje. Marta dzwoni. Tak, Martusiu? Jak to jesteś? Tak wcześnie? Nie bierz żadnej taksówki. Ja wsiadam w samochód i już od razu do ciebie jadę na lotnisko. Będę za pół godziny. Akurat odbierzesz bagaż. Już jadę. Czekaj na mnie. Co już przyleciało? Nie wiem, chyba pomyliła godziny. No to dzwoń po Karola. Ach, te dzieciaki. Nie odbiera. Po rozmowie z policjantami Jacek nie miał wyjścia. Musiał dotrzeć do szprycy. Jedynym kontaktem z gangsterem był Kielak. Jacek wiedział, gdzie go znaleźć. Ciężko cię znaleźć, Kielak. Strzelisz szota? Słuchaj, dla przyjaciół zawsze jestem do dyspozycji. A co? Mnie masz za wroga? Nie wiem, kim jesteś. Gliny szukają szprycy. Nie znam gościa. No, ale jakbyś znał kogoś, kto go zna, to chcą mu przybić strzelaninę na cmentarzu. A co oni mają na niego? Telefon, monitoring z Lombardu. A po co tam w ogóle polazł? Skąd ja mam wiedzieć? W każdym razie niech się na jakiś czas gdzieś zadekuje. A co jeszcze wiedzą psy? Nie spowiadali mi się, nie wiem. A skąd ty to wszystko wiesz? Bo mnie zawinęli na dołek. Ale ja byłem wtedy na chacie z żoną. Jacek, Co ty tu robisz? pilnuję cię. Chcesz mnie wsypać? Akurat często tu bywam, więc spoko. Ty lepiej pilnuj Kielaka, bo cię spierd... Dostał ogon, spokojnie. Tylko nie zawijajcie szprycy przy Kielaku. Bo będzie od razu wiadomo, że to ja go wystawiłem. Lolek umówił się z Lilką, że po pracy pomoże jej przywieźć ojca ze szpitala i wejść z nim do mieszkania na 3. piętrze. Ten wózek nie był twojemu ojcu potrzebny. Doskonale sobie bez niego radził. Ale bez ciebie oboje byśmy sobie nie poradzili. Od razu ci oddam ten ryngraf. Twój tata na pewno się ucieszy. Lolek, bardzo ci dziękuję za wszystko. Wiesz co, musimy się pośpieszyć, bo ja jadę na lotnisko. Moja dziewczyna dzisiaj przylatuje. Szkoda, że masz dziewczynę. Nie no, przestań. Ja naprawdę
Muszę już iść. Lolek! Policja! Co? Połóżcie na ziemi! Co to jest, Co? Połóżcie na ziemi! Gdzie tu? Co to jest, Co to jest? Co to się Zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy. Więc masz prawo zachować milczenie. Szpryca. To jest pomyłka! Pomyłka jakaś! Pomyłkę to ty popełniłeś wiele lat temu. A teraz jesteś zatrzymany pod zarzutem zabójstwa Antoniego Kłody. Kogo? Pasera, swojego dawnego uchola. Zabiłeś go na cmentarzu. A przy okazji prokurator dorzuci ci kilka innych paragrafów. Kim ty jesteś? Kim Na ty jesteś, przykład gościu? współudział Kim w ty zabójstwie jesteś? policjanta Kamila Cyrkowiaka. A my jeszcze będziemy mieli czas się poznać. Daj, odbiorę i powiem temu bałwanowi, co o nim myślę. No daj spokój, to jest moja sprawa. Marta, to odbierz, bo mnie szlak trafi. Daj spokój, Kaziu. Kogo tam znowu niesie? Nie wiem. Powinnaś odebrać. No i załatwić tę sprawę. Powiedz mu, co o nim sądzisz. Ja bym tak zrobił. A ty co tu? Co, już pożegnałeś się ze swoją kochanicą, co? Ale to wszystko nie tak. Bo co? Bo myślisz, że jesteśmy ślepi. Nie wiedzieliśmy, co ty robisz. Ja rozumiem, że pan jest zły, ale ja to muszę wszystko wyjaśnić. Co tu wyjaśniać? Zachowałeś się jak zwykły gówniarz. Lolek, zawiodłem się na tobie. Marta, proszę cię, zrozum, No. I to by było na tyle. Marta! Daj jej trochę czasu. Ale to jest wszystko nie tak. Ja jej to muszę wszystko powiedzieć. Na pewno będziesz miał okazję. Oczywiście pod warunkiem, że to, co chcesz jej powiedzieć, to prawda. Tak pani myśli? Wiesz, ona jest teraz rozdrażniona, zrozpaczona. Lolek? Ona nie tak sobie wyobrażała swój powrót do kraju. Ale ja ją kocham. Jak mogłem dopuścić do takiej sytuacji? To nie mogło się tak skończyć. Nie zamierzałem się poddawać, ale w tym momencie musiałem odpuścić. Jacek, co się z tobą do cholery działo? Spokojnie, mała. Mam kłopot. Masz też rodzinę. Znowu musiałam tłumaczyć się przed Marysią. Naprawdę nie miałem wpływu na to, co się stało. I co jeszcze usłyszę? Że to pomyłka. Czemu ty zawsze widzisz tylko moją winę? A co mam widzieć? Policja zgarnęła cię na moich oczach. Co mam do cholery widzieć? Wyświadczyłem im przysługę. Powinni być mi wdzięczni. Tak, znowu tłumaczenia. To nie chce mi się tego słuchać. Angela, gliniarze nie umieli sami rozwiązać sprawy, to mnie zgarnęli. No, oto cała tajemnica. Jacek, wiesz, ile razy ja już słyszałam tą śpiewkę? Słuchaj, 3 lata temu w strzelaninie zginął gliniarz. Jego kumpel to Sławek, ten, co przychodził tutaj sprzedawać fanty. Załamał się i odszedł z policji. A co to ma z tobą wspólnego? Bo Sławek mnie kiedyś przymknął. Gliniarze myśleli, że chce się zemścić i przybili mnie do tej sprawy. Jesteś niewinny? W tej strzelaninie zginął brat Szprycy. Szpryca szukał zemsty, szukał haka na Sławka. Jak trafił mu się jego telefon, postanowił wrobić go w morderstwo. To nie mógł go po prostu sprzątnąć? Szprycy chodziło o zapuszkowanie Sławka. W pierdlu nie miałby życia. Dlatego zabił starego pasera i spreparował dowody przeciwko byłemu Glinie. Wracamy do punktu wyjścia. Ty nigdy nie wywiniesz się z takich historii. Angela, jest Lolek? Nie, a coś się stało? Nogi mu z dupy powyrywam. Nie wiedziałam, czy Jacek mówi prawdę. Bardzo chciałam mu zaufać, ale to było trudne. A potem Kazimierz opowiedział mi o historii z Martą i Lolkiem. Szok normalnie. W życiu nikt
tak nie upokorzył Marty. I to kto? Lolek Świętoszek. Ha. Nie, no ale to mi zupełnie do niego nie pasuje. Angela, ale powiedz mi tak szczerze, a ta dziewczyna nie kręciła się tutaj koło Lolka? No, była tutaj parę razy, ale ja nawet nie wiem, czy to o nią chodzi. No właśnie, krętacz jeden. No ale pomiędzy nimi raczej nic nie było. No pewnie, w Lombardzie na pewno nie, to jasne chyba. A, to pani, jego dziewczyna, tak? Nie, to w ogóle nie tak. Pan na pewno jest ojcem Marty, prawda? No jestem, no i co? Ja przyszłam wyjaśnić to nieporozumienie. To wszystko moja wina. Karol jest niewinny. O, jasne. Tak, między mną a Karolem nic nie było. On kocha tylko Martę. No to ciekawe. A co to miało znaczyć to wczoraj? Karol mi pomógł. Mój ojciec jest chory i sama nie dawałam rady. No, głupio to wyszło. Ale to wszystko moja wina. Byłam pod wrażeniem. Rozumiałam, ile musiała kosztować tą dziewczynę taka wizyta. Nie mogła zdobyć Lolka, ale postanowiła ratować jego miłość i wstawiła się za nim. Szacun. Dzięki, kolego, za pomoc. Wiem, że to nie przyszło ci łatwo. Nie pomagałem tobie, tylko sobie. Po tym, jak Kazimierz poznał prawdziwą historię relacji Karola i Liliany, namówił dziewczynę do rozmowy ze swoją córką. Proszę. Dzień dobry. A czy ty czasem nie powinieneś być dzisiaj w pracy? Panie Kazimierzu, ja bardzo przepraszam, ale ja muszę porozmawiać z Martą. Przestań się już stroszyć. Marta, Karol przyszedł. Marta, słuchaj, bo ja... A ty co tu robisz? Miałam jedną sprawę do wyjaśnienia. Ale że jak? Nie interesuj się, chłopcze. Marta, słuchaj, bo to... Przepraszam. W następnym odcinku Darek zdobywa niepodważalne dowody na niewinność Adriana. Ty musisz mi zapłacić, bo afera wyszła na jaw. Ona go wrobiła. Mariusz pomaga Darkowi w niebezpiecznej akcji. Transport będzie dzisiaj albo jutro. Dzisiaj czy jutro, bo to jest żaden konkret. Klient Lombardu traci przytomność. Halo, pogotowie? Ja tu dzwonię z Lombardu na Cichej. Znaleźliśmy nieprzytomnego człowieka. Ziutek powstrzymuje złodziejkę przed ucieczką. Stój, powiedziałam! Panie Ziutko, niech pan ją łapie! Żona Rafała dowiaduje się o podejrzanym zastawie męża w Lombardzie. Ale co pani robi? Nie może pani tego zabrać, to jest zastaw. No ale... Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.